Witam Was w kolejnym odcinku obozu Millworld. Trochę pada mi tutaj śnieg, nie wybudowałem jeszcze zadaszenia. Narzekałem, że śniegu nie ma, no to teraz go mam. Za chwilę pewnie przywieje go trochę więcej, więc chciałbym się trochę streścić i szybko powiedzieć o tym, o czym dzisiaj mamy sobie powiedzieć. A temat jest niezwykle ważny i chodzi tutaj o apteczki pierwszej pomocy. Wybrałem dwie, żebyśmy się im przyjrzeli z bliska. Jest tego pełno w sklepie Millworld. Nie tylko apteczek z wyposażeniem, ale również samych futerałów, kabur. Ta jest moim zdaniem wystarczająca. Kosztuje trochę ponad 60 zł, ale za to mamy tutaj świetną kaburę, uszytą w splocie ripstop, jak widzicie, odporną na rozdarcia. Zamek jest wodoszczelny. Porównamy sobie zawartość obu apteczek. Pod względem bandaży zestaw Highlander wygrywa. Dwa większe bandaże, tutaj jeden mniejszy. W zestawie Highlander sporo jest tego plastra, dodatkowo możemy sobie pociąć go na kawałki takie, jakie nam akurat odpowiadają. Kształt plastrów w zestawie Miltek jest no niestety określony z góry. Mamy do dyspozycji takie małe plasterki z malutkim opatrunkiem, chociaż również w zestawie Miltek mamy duży plaster i to naprawdę bardzo duży plaster, 10 na 10 cm z opatrunkiem. Także ten plaster ratuje cały zestaw pod tym względem. W zestawie Miltek sporo jest takich oto chusteczek dezynfekujących. Te są na bazie alkoholu, a jak wiemy, ran nie powinniśmy przemywać alkoholem. Stosowanie alkoholu na ranę no tylko pogarsza sytuację, ponieważ niszczymy również zdrowe tkanki. Także alkoholowe chusteczki mogą nam posłużyć na przykład do dezynfekcji rąk. Tutaj są takie czyściki bez alkoholu, no i nimi już ranę możemy oczyścić. To jest zestaw Miltek. Czy mamy coś do czyszczenia w zestawie Highlander? Jest. Bezalkoholowe, czyli tutaj nie możemy absolutnie powiedzieć, że zestaw Miltek wygrywa, bo ma i alkoholowe, i bezalkoholowe. Lepiej, jeżeli jest więcej tych bezalkoholowych, bo nimi zarówno możemy oczyścić, umyć ręce, jak i oczyścić ranę. Opatrunek jałowy w zestawie Miltek. I tutaj również powinien być, jest opatrunek jałowy. Zwykły plaster bez opatrunku. No i znajduje się również tutaj. Pozostałe rzeczy, którymi oba zestawy się różnią. Także to sobie odłożymy gdzieś na bok. Maseczka do sztucznego oddychania. W pewnym stopniu taka maseczka podczas udzielania pomocy metodą usta-usta może nas chronić, ale tylko właśnie w pewnym stopniu. Słyszy się teraz dużo o koronawirusie, którym możemy się zarazić nawet wtedy, kiedy mamy maseczkę założoną na usta. Także poważniejsze wirusy na pewno przedostaną się tak czy inaczej, jeżeli będziemy udzielać tej pierwszej pomocy, a osoba będzie czymś zarażona. Także taka maseczka no nie jest wymagana. Chusta trójkątna, bardzo ważna rzecz. Na tym rysunku jest to swoją drogą źle pokazane, tak się nie usztywnia kończyny. Należy przeprowadzić chustę na skos, za szyją. Związałem wstępnie dwa rogi chusty. Uszkodzoną rękę wkładam w tak powstały temblak. Pomagam sobie zdrową ręką i robię to w ten sposób. Wsadzam głowę i gotowe. Ręka jest usztywniona. Nie ma w tym momencie ruchu w stawie łokciowym. Jeżeli zrobiłbym to tak jak na tym rysunku, to chusta w każdej chwili podczas marszu w dzikim terenie mogłaby mi się zsunąć z ramienia. W tym momencie ręka opadłaby nagle. Nastąpiłby gwałtowny ruch w stawie łokciowym. No i jednocześnie uszkodzenie tkanek w obrębie złamania. Duży plus dla zestawu Miltek właśnie za chustę trójkątną, której tutaj brakuje. Natomiast tutaj również mamy dwie bardzo ważne rzeczy, takie jak rękawiczki, dodatkowo bandaż elastyczny. Kiedy rana obficie krwawi, przykładamy opatrunek jałowy, następnie dość mocno zawijamy takim bandażem elastycznym, który poprzez nacisk na ranę tamuje krwawienie. Ciężej jest zrobić taki uciskowy opatrunek zwykłym bandażem, jest to możliwe, ale taki bandaż będzie nam się z czasem luzował. Oba zestawy mają po jednej bardzo ważnej rzeczy, której nie ma w konkurencyjnym zestawie. Bandaż elastyczny oraz chustę trójkątną. Z drugiej strony zestaw Highlander ma moim zdaniem dużo lepsze plastry oraz dużo więcej bandaża.
Także myślę, że spokojnie możemy uznać, że pod względem zawartości ten zestaw wygrywa. Wielkim minusem jest brak folii NRC. Niestety nie ma jej tutaj, także jeżeli nie mamy folii NRC w naszym zestawie EDC, no to powinniśmy ją dokupić. Ktoś kupuje apteczkę w sklepie, wrzuca ją do plecaka, czuje się zabezpieczony. To jest największy błąd. Bo później, jeżeli wyruszymy w teren, jeżeli ulegniemy wypadkowi, my lub nasz kompan będziemy musieli szybko skorzystać z zawartości takiej apteczki. Otwieramy ją, wszystko nam się wysypuje, my nie wiemy co jest co. Czytamy opakowania, czy to jest gaza, czy co to jest. To nie jest gaza, też myślałem na samym początku, to jest duży plaster. Szukamy, czy to jest bandaż elastyczny, czy to zwykły bandaż, co to właściwie jest. Nie ma wtedy czasu na przyglądanie zawartości apteczki i zastanawianie się co jest co. My musimy wiedzieć, że tutaj mamy chustę trójkątną, tutaj mamy duży plaster, tutaj zwykły bandaż, tutaj plastry na otarcia mogą być zastosowane. Dlatego tak ważne jest to, co mamy tutaj w tej apteczce od Highlandera, czyli organizer z wieloma kieszonkami. Bo umówmy się, to tutaj u Milteka to jest tylko prowizorka, to opakowanie, ono już się zaczyna mi tutaj przecierać, rozwalać. To jest po prostu takie sobie tam opakowanie jak w tych wszystkich biedrowych apteczkach. Liczy się zawartość tutaj. Tutaj kupujemy po prostu potrzebne artykuły pierwszej pomocy. Tutaj dostajemy jeszcze coś, w czym je będziemy przenosić. W warunkach survivalowych, kiedy nie mamy ze sobą chusty trójkątnej, możemy użyć chociażby naszej koszulki. Natomiast co robić, jeżeli złamanie dotyczy nie kończyny górnej, a dolnej? Na ten temat nagrałem odcinek na kanale Adventurer. Zapraszam Was. Dzisiaj w obozie nic nie zbudowaliśmy, dlatego że nie było propozycji z Waszej strony, także czekam. Jeżeli macie jakiś pomysł, budujemy. Jeżeli nie, będziemy zajmować się sprawami bieżącymi. No dobra, ja opuszczam teraz ten las, kieruję się do domu, jednocześnie wypatrując poroży jeleni. Ponoć teraz je zrzucają, a na tym terenie właśnie jelenie występują. Także na razie trzymajcie się i czołgiem.